To ja, wasz szwedzki kucharz z Wapenu. Przepraszam. Najlepszym włoskim dobrem. Proszę zobaczyć. W Austrii jest dużo samoobsługowych stacji benzynowych, więc teraz wypróbujemy, czy damy sobie radę z tym szczytem techniki, jakim jest automatyczny instrybutor. Są 4 języki, w tym turecki, keine polnische. Udało się pokonać ten instrybutor. Maksymalne tankowanie do 150 litrów. Ale u nas wchodzi tylko 40. Zaraz wam powiem, ile kosztuje. Litr paliwa benzyny kosztuje 1,53. Zaraz wam napiszę na dole, ile to będzie w złotych. I w sumie kosztowało to eurów 50,73. Za litrów 42. Wracam na swoje stanowisko. Jak przed chwilą sprawdziliśmy w kalkulatorze walut, benzyna kosztuje w przeliczeniu 6,70 złotych. To znaczy, że w Austrii na takiej małej stacji wiejskiej, bezobsługowej, benzyna jest tańsza niż na polskiej autostradzie. Interesujące, co? A teraz idziemy do Liechtensteinu poczuć odrobinę zapachu bogactwa, gdyż jest to najbogatszy kraj na świecie. Będziemy tam za jakieś pół godziny. Tak, drogie dzieci, jesteśmy w państwie o nazwie Liechtenstein, właściwie w księstwie Liechtenstein. Charakterystyczne dla nich to jest, że mają czarne rejestracje samochodowe i tutaj prywatny książę rządzi, który jest właścicielem tego oto tutaj zamku, widzicie? Jego nie można zwiedzać, bo tam ludzie mieszkają, normalnie, fizycznie mieszka sobie książę z rodziną. Ja już byłem w Liechtensteinie 2 razy i nawet nocowałem tutaj w jednym pensjonacie. Zaraz wam go pokażę. Będziemy dojeżdżać za jakąś minutę, półtorej. Tutaj jest taki, za rondem, za chwilę zobaczycie, jest taki Gasthof Au. Oto on. My tu kiedyś wykupiliśmy całą dobę. Tu dokładnie. I powiem wam, że to był najgorszy pensjonat i hotel, w jakim byłem w życiu. Takie trochę jak u nas schronisko na Śnieżce, ale śniadanie było takie mniej więcej jak w dawnych czasach, jak w latach 90. w polskim szpitalu. I to nie przesadzam w ogóle, takie było śniadanie. Ale za to był bardzo drogi. Więc jeżeli chcecie zatrzymać się w Liechtensteinie, to zdecydowane raczej nie. Nie było to też tutaj w pobliżu żadnego sklepu spożywczego, żeby sobie kupić jedzenie. Był obok tylko bar, w którym piwo kosztowało 14 franków szwajcarskich. Więc nie polecam zatrzymywania się tutaj, chyba że lubicie ładne widoki, ale to możecie je mieć w dowolnym miejscu w Alpach, na przykład takie jak tu. W każdym razie w państwie tym, które ma najwyższy dochód narodowy na mieszkańca na całym świecie, jest najbogatsze państwo na świecie, ludności około kilkudziesięciu tysięcy, a powierzchnia całego państwa jest mniejsza niż Warszawa. Teraz nie mogę tego sprawdzić, bo państwo to, zarówno jak i Szwajcaria, nie należy do tej strefy, gdzie jest unijny roaming, więc tutaj zapłacicie horrendalną kwotę za internet, jak i za każde połączenie, czy też SMS wysyłane, więc tu należy się odciąć zupełnie od sieci Szwajcarii i w Liechtensteinie. No ale mam nadzieję, że niedługo będziemy w Italii i wrócimy jakoś do tej europejskiej normalności.
Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę Państwa, uwaga. Teraz. I ja naturlich, ich habe vergessen, jesteśmy w Szwajcarii. A, Alpy. Tu się oddycha. Przepraszam, podekscytowałem się niczym pan Sztyc, kiedy razem z Gustawem Kramerem myśleli, że są w Szwajcarii. My jesteśmy w Szwajcarii na pewno. Byłem kiedyś na tym parkingu i chciałem właśnie zrobić film o szwajcarskiej doskonałości, o tym jak na co drugim parkingu znajduje się krystalicznie czysta toaleta, gdzie można zrobić co trzeba, umyć ręce, jest zawsze czysto, jest zawsze perfekcyjnie, jest mydło, ręczniki jednorazowe, ale zarówno jak i cała Europa, tak i Szwajcaria też schodzi na psy, ponieważ jest napis WC Anlage nicht in Betrieb, czyli w wolnym tłumaczeniu pocałujcie misia w dupę. Trudno. Jedziemy dalej. Jesteśmy nad jeziorem Lugano, po włosku Lago Lugano, przy granicy włosko-szwajcarskiej w Italii, w prowincji Varese. Jechaliśmy tutaj 10 godzin bez snu, bez jedzenia, bez odpoczynku. Na 20 mamy stolik. Patrz, jak utrafiliśmy w czasie. Właścicielem tej restauracji jest nasz bardzo dobry znajomy Alberto, więc mamy zagwarantowane dobre jedzenie, bo to już byliśmy. Ale jakie to jest jedzenie? To się przekonamy za chwilę. Ja nie jadłem nic od 8 rano, czyli 12 godzin, więc jest rzeźnia w brzuszku, więc mogę być trochę dzisiaj łapczywy. Chodźcie z nami. W końcu usiedliśmy, bardzo szybko złożyliśmy zamówienie. Wino jest oczywiście wino bianco ze znakomitego rocznika 21. Wodę oczywiście dają zawsze, tylko pytają się, czy mineralna, czy niegazowana. No i czekamy na nasze dania, a jakie to będą, to za chwilę zobaczymy. Stolik był zarezerwowany, ale w niedzielę wieczór w listopadzie nie ma tutaj pełnego obłożenia. Także za chwilę będziemy z powrotem. Jako przystawkę wziąłem sobie najdroższe danie w restauracji, czyli scallops, czyli przegrzebki, które są moim ulubionym daniem po wizycie w Szkocji. Nie jest ich zbyt dużo, ale oddam 1/3 kierowniczce tej wyprawy. Proszę zrobić zbliżenie. One są przykryte tutaj bekonem, różnymi dodatkami. To jest na przykład sos z zielonej części rzepy. Tak przynajmniej stoi w menu. Rzepa, czyli turnip. Taka szkocka wariacja na temat pochodzenia tych przegrzebek czy przegrzebków. Oddaję, akurat przekroję, żebyście zobaczyli, jak nieprawdopodobnie jest miękki. Tutaj lekkie dotknięcie sosu z owej rzepy, chips bekonowy. No i co? Ja spróbuję swoje w takim razie. Razem z kawałkiem pokrzywy mam.
Przecież nie muszę mówić, że jest genialne jedzenie. I owoce morza są czymś po prostu nieprawdopodobnym. Oddam już talerz pani, bo inaczej będzie awanturka, także na spokojnie proszę jeść. Póki mam kamerę w ręce, chciałem powiedzieć, że to danie zostało zjedzone w 18 sekund, więc jak wszystkie inne antipasti we Włoszech, nie da się tym najeść, to jest tylko dla zaostrzenia apetytu, a główne danie przyjdzie za chwilę. To nie jest tak jak w Polsce, że dostaniecie tatar czy śledzie i już możecie iść do domu po przystawce. Nie, tu jest inaczej. Także nie dziwcie się, że to są tylko 3 malutkie skalopki. Przyszła do mnie moja pizza, ona się nazywa tonnara i ma w sobie tuńczyka, po włosku tonno, i cebulę, po włosku cipolla. Obok tego, że ma dużo tuńczyka, jak nie mam nie z puszki, tylko z targu rybnego, cebulę z targu warzywnego, chociaż i u nas można świeżo kupić, to ma w sobie jeszcze sos pomidorowy, no i ciasto, czyli coś, czego nie da się niestety podrobić. Nawet mając najlepszy piekarnik na świecie i bardzo utalentowaną kucharkę, znaczy szefową kuchni domowej, nie da się w domu zrobić ciasta, które będzie miało taką konsystencję i taką strukturę. Po prostu niemożliwe. A drugą pizzą jest przesławne calzone. Ja oczywiście nie będę zjadał, tylko wam przekroję, żebyście zobaczyli, jak jest wypełnione różnego rodzaju dobrem. Najlepszym włoskim dobrem. Proszę zobaczyć. To jest po prostu skarbnica włoskiego stylu życia. Nawet widzę, że karczochy są. O ja. Certo. Nie będę na ekranie jadł, bo mogłoby się to skończyć jakimś pozwem przeciwko YouTube'owi. Więc na razie powiem wam dziękuję, ale myślę, że sam widok tej pizzy mówi sam za siebie. Bon appetit. Zawsze piszecie albo mówicie mi osobiście, że do każdej restauracji, do jakiej pójdę, to jestem zachwycony. Tak, dlatego że po pierwsze ja wiem, jaką restaurację wybrać, oprócz jednej budy z hamburgerami w Belgii. Po drugie, gdyby było niedobre, to bym prawdopodobnie nie umieścił tego w moim filmie. Spójrzcie na mój talerz. Więc myślę, że to byłaby najlepsza recenzja dania, które zjadłem. Ta pizza z tuńczykiem i cebulą, po włosku tonno e cipolla, jest w pierwszej dwójce najlepszych pizz, jakie jadłem w życiu. Razem z pizzą ze szpekiem i gorgonzolą w restauracji Ali Eremitani w Padwie. Tutaj nasz dobry kolega Alberto, który jest właścicielem, myślę, że nie musiał dopingować kucharzy, żeby zrobili genialną pizzę, bo każdy, który tu przyjedzie, dostanie pizzę taką samą. Przepraszam, że wam jej teraz nie pokazuję, ale już jest w brzuszku. Zresztą calzone też zniknęło, z wyjątkiem jednego małego fragmentu ciasta. La Dolce Vita to jest włoska specjalność, włoski styl życia i myślę, że my, będąc tutaj, zakosztujemy go dla was nie jeden raz. I powiem wam, że na pewno nie była to nasza ultima cena, tylko prima cena, czyli pierwsza wieczerza. To jest wino zmieszane z wodą mineralną, także bez paniki. Zamówiłem tiramisu, ale akurat było dużo klientów dzisiaj, więc wyszło. Więc dostaliśmy torcik czekoladowy. Aż zobaczcie, aż on się praktycznie, aż czuję jego zapach aż tutaj, z pół metra. Bardzo porządne, rzetelne brownie. Z jakąś finezyjną włoską nazwą, żeby się nikt nie zorientował. Idealne brownie na zimny, listopadowy wieczór w Alpach, kiedy to będziemy musieli iść w rześkim, alpejskim powietrzu przez 1,5 kilometra do naszej małej chatki
aby zmontować dla Was ten materiał. Przepraszam. Ta mineralna ma coś w sobie, że już zaczynam bełkotać. Przepraszam. Może zakończymy już zdjęcia na dzisiaj. Ten pan jest pijany. Sama jesteś pijana. Ja najwyżej mogę być naebany. Ten mały Wychodzimy właśnie z restauracji Lido 2.0 w Porto Ceresio. Nawet nie wiem, ile kosztowało wino czy deser, bo nasz przyjaciel Alberto zaprosił nas na tą kolację. Polacy znają włoskie jeziora typu Como, Garda, ale niewielu docenia cudowne i pięknie położone jezioro Lugano przy granicy szwajcarskiej. Gwarantuję Wam, że w lipcu jest tutaj bardzo ciepła i rzeźka woda, ponieważ osobiście kąpałem się tutaj w lipcu 2013 roku, jak jeszcze byłem takim małym youtuberem. Teraz jest listopad, więc nikt się nie kąpie, natomiast restauracje wokół jeziora są, przynajmniej jedna z nich, oszałamiające. Żeby za 7,5 euro zjeść tak genialną pizzę, to się naprawdę nie śniło Waszym fizjologom, tak powiem, cytując klasyka. Jest 22, więc niewiele widać, ale mam nadzieję, że nasz cudowny obiektyw w aparacie japońskiej firmy Nikon Z6 II uwieczni dla Was choćby drobny cień urody wspaniałego jeziora Lugano. Nie wyglądam głupio w tej czapce? Nigdy nie zgadniecie, jakie jest najbardziej zaprzyjaźnione i siostrzane miasto dla włoskiego kurortu Porto Ceresio nad pięknym jeziorem Lugano. Otóż jest to miasto... to. Założę się, że burmistrz Porto Ceresio i prefekt policji znają piosenkę pod tytułem Augustowskie noce, bo nieraz pili samogon nad Neckiem w białe dnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj na najbardziej eksponowanym miejscu tego deptaku przy wybrzeżu jeziora Lugano w Porto Ceresio jest pomnik. Taka trochę męska wersja polskiej Nike, czyli mężczyzna stylizowany na Rzymianina z mieczem, z krótkim rzymskim mieczem w prawej dłoni. Tu jest oczywiście wieniec w barwach szarfą, w barwach Italii, ale jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, co on symbolizuje, to tutaj mamy odpowiedź. Jest tutaj data 1915-1918, oznacza to na 99,9%, że jest to pomnik mieszkańców Porto Ceresio, którzy zginęli w czasie I wojny światowej za wolność Włoch. I tu są ich imiona i nazwiska, a właściwie najpierw nazwiska, potem imiona. Na przykład Buzzi Mario i Buzzi Ubaldo. Prawdopodobnie bracia. Włochy też poniosły duże straty w czasie I wojny światowej, walcząc wściekle w Alpach z wojskami austro-węgierskimi. To ja, wasz szwedzki kucharz z Wapenu. Przepraszam. Oczywiście, będąc w Italii czy gdzie indziej, fajnie jest chodzić do restauracji, do trattorii albo gdzie indziej, do pizzerii, ale najlepiej wynająć zamiast hotelu, który jest bardzo drogi i nieekonomiczny, apartament taki jak ten, z pełną kuchnią. I wtedy możecie sobie pójść do hipermarketu i za małe pieniądze kupić prawdziwy makaron włoski typu pappardelle, mięso wołowe z krówek alpejskich, karczochy, pomidory, wszystko śródziemnomorskie. I tutaj, jak widzicie, przygotowujemy sos.
A makaron wrzucam bezpośrednio do wrzącej wody na minut 7. Za mało wody dałeś. Dobrze dałem wody. Strasznie. To się teraz będzie gotować pod przykryciem. O Boże. O. Ja się urodziłem w kuchni, więc wiem lepiej. On jest twardy, ten makaron. Za chwilę zmięknie i cały będzie pod wodą. Ja swoim autorytetem gwarantuję, że będzie dobre. Przy okazji chcę uspokoić, że nie zmieniamy się w program całkowicie kulinarny. Nie mam gdzie tego wyrzucić, bo to nie pasuje ani do pieprzonego plastiku, ani do papieru. Więc wyrzucę to tradycyjnie do kominka. Nie, żartuję. No ale przecież tam możesz to oddzielić. Stanąłem na ciastku. Na moim ciałku. Za chwilę wrócimy, jak będzie gotowe do podania. Jak mówiłem przed chwilą, makaron jest w całości już pod wodą i teraz patrzymy 7 minut do godziny 19:47 się gotuje. Zmniejszam gaz przysłowiowy, bo to jest kuchnia indukcyjna. Mam nadzieję, że mają tutaj durszlak. W szufladzie. A tu za chwilę wrócimy. Mieszaj, a nie tak wydobywasz. Jakby, nie wiem, jakaś była kupa albo co. Minął czas. Wyłączam gaz. Chociaż to prąd. I makaron. Hop. To sobie później będzie dochodził jeszcze na spokojnie. Nie zalewamy makaronu wodą, bo się zestresuje. I go z powrotem do gara. I teraz wyłączamy gaz przysłowiowy pod mięsem i wszystko wrzucam. Wszystko wrzucę w gar. Niech powstanie wara. I pamiętajcie, żeby nigdy nie podawać makaronu w żadnej postaci osobno w stosunku do mięsa. Zawsze włoski makaron jest podawany razem po zmieszaniu. Zawsze, zawsze. A Zalisz, zapamiętaliście moje słowa? Teraz mogę posprzątać, wyjeść resztki, bo się nic nie zmarnuje. I zaraz pokażę Wam, jak wygląda danie już gotowe do spożycia. A to jest Steve Carell, mój ulubiony komik. Kto nie widział serialu The Office, niech obejrzy. Dobra, muszę nałożyć. Także, moje drogie dzieci, tak wujek przygotowuje kolację w przysłowiowej słonecznej Italii z makaronu pappardelle. Gorące. Makaron al dente, to znaczy na ząb. Mięso bardzo dobre, karczochy bardzo dobre, pomidory bardzo dobre. W tych polowych warunkach, bez własnych przypraw. Co chwyciliśmy, co było pod ręką z supermarketu, chwyciliśmy. Jeszcze musiałem nauczyć się włoskich nazw mięsa szybciutko, ale się udało. Także pamiętajcie, nie tylko hotele, nie tylko drogie restauracje, ale można też zjeść domowo i nie przepłacać. I smacznie. To, że smacznie, to nie będę mówił, bo się sam nie będę chwalił. A powinieneś. Spotkamy się we Florencji.